W październiku rywalizacja w speedcubingu nosiła znamiona pojedynku rewolwerowców znanego z filmów o Dzikim Zachodzie. Gdy tylko ustanowiony został jeden rekord, niczym wyciągnięcie rewolweru z kabury, odpowiedź była natychmiastowa. Może nie w samo południe, rozpoczynamy ekscytujące podsumowanie miesiąca. Mówiąc o konkurencji Square One w kontekście europejskim, przyzwyczailiśmy się już do pojedynków pomiędzy Michałem Krasowskim a Alessandro Riccim, a w kontekście światowym do takich nazwisk jak Xiao czy Agarwal. Ale w październiku w tej konkurencji wybiły się dwa inne nazwiska, najpierw Kanani, a później Phelps. Zacznijmy od pierwszego. Nazwisko Kanani jest nam wszystkim doskonale znane. Na jego rzecz zdominowana została konkurencja z Cube i 2x2. Przyszła kolej na Square One. Wszystko by się zgadzało, gdyby nie fakt, że imię jakieś inne. Nie Zayn, a Hassan Kanani ustanowił nowy rekord świata w singlu w popularnym kwadracie. Na zawodach w Minnesocie Hassan wynikiem 4:34 dołożył do braterskiej kolekcji czwarty rekord świata, który utrzymywał się zaledwie tydzień. A ten pobity został o 1/100. Autorem rekordowego ułożenia był Elijah Rain Phelps, inny Amerykanin, którego oficjalne wyniki, posiłkując się rankingami WCA, oscylują wokół 8 sekund. Co ciekawe, Elijah nie używa metody CSP, czyli techniki polegającej na uniknięciu wystąpienia parita na etapie przywracania kształtu, która na światowym poziomie jest pewnym standardem. Tym samym październikowy ranking otworzył Phelps, tuż za nim Kanani. Ale można się spodziewać, że jeszcze w tym roku do głosu dojdzie Max Xiao, który na swoim koncie ma już kilkanaście oficjalnych czasów w SAP 5. Wrześniowe podsumowanie obfitowało w pojedyncze ułożenia kostki 2x2. W październiku do tej rywalizacji dokładamy drugi najlepszy czas na świecie, ale tym razem w średniej. I choć numer 1, czyli wspomniany już wyżej brat Hassana Zayn, jest daleko przed konkurencją, to walka o srebro trwa w najlepsze. Brian Johnson, bo o nim dzisiaj 8 października na zawodach w stanie Illinois wykręcił średnią 1:18. Co ciekawe, powtórzyła się historia, którą mieliśmy w Square One, bo Brian, tak jak Elijah, nie mieli wcześniej większych sukcesów w tej konkurencji, których teraz są prawie na szczycie. A na szczycie nieprzerwanie Max Park, który w październiku dołożył na swoje konto 66. rekord świata. Max nieustannie śrubuje swoje rekordy, tym razem na warsztat wziął kostkę 6x6 i średnią 1:0856 do 8 sekund powiększył swoją przewagę nad drugim Irlandczykiem Kieranem Bichanem. Więcej emocji w konkurencjach typu Big Cube dostarczył nam powrót Syn Siok Nama. O kim mowa? O zawodniku, który był zawsze w cieniu innych wielkich nazwisk, takich jak Zemdex, Hayes, a teraz Park. W tym miejscu polecam wam materiał przygotowany przez Matthew Majernika, który określił Nama jako najbardziej pechowego speedcubera. Dowiecie się w tym materiale, co wydarzyło się podczas Mistrzostw Świata w 2017 roku i jak ta sytuacja wpłynęła na regulamin WCA. Ale wracając, Koreańczyk w swoim portfolio światowych rekordów nigdy nie umieścił, ale za to pochwalić się może aż 54 rekordami Azji, a na Mistrzostwach Azji, które miały miejsce 4 lata temu, triumf odniósł aż w 5 konkurencjach. A w październiku Syn Siok Nam w 7x7 wykręcił singla 1:41.29, który jest drugim najlepszym czasem na świecie. Do tego dołożył średnią gwarantującą mu trzecie miejsce na światowym podium. To nie koniec, w konkurencji 5x5 z singlem 36.82 i średnią 41.76 także uplasował się jako WR3. W 6x6 sprawa nie jest jednak tak oczywista, bowiem w Korei, znów nawiązując do Dzikiego Zachodu, stanęło naprzeciw siebie dwóch rewolwerowców. Po jednej stronie Syn Siok Nam, a po drugiej Dong-Soo Park. Chciałby się rzec kolejny Park, ale ten jest na trzecim miejscu na świecie w średniej w 6x6, tuż przed Namem, który w październiku awansował na czwarte miejsce w 6x6 wynikiem 1:19.39. Czas na kolejne pojedynki, tym razem w Big Cube'ach, ale bez patrzenia. Ta kategoria w tym podsumowaniu chyba cieszy mnie najbardziej, bo chociaż rywalizacja odbyła się w Wielkiej Brytanii, to nie zabrakło na niej polskich akcentów. W weekend 15 października na zawodach Bishop Stortford w Hertfordshire pojawił się wielki nieobecny mistrzostw Europy Adrian Dębski. Już w pierwszej rundzie Adrian ułożył kostkę 5x5 bez patrzenia trzykrotnie, a czasy ułożeń zagwarantowały mu nowy rekord Europy 4:25.56. Tym samym Polak o prawie 20 sekund poprawił sierpniowy wynik Szwajcara Ezry Hirschi. Warto dodać, że obok niego układał inny Polak, Kamil Przybylski, aktualny mistrz Europy. Jednak ten musiał uznać wyższość Adriana Dębskiego.
Kiedy my żyliśmy emocjami z pierwszej rundy, przyszedł czas na drugą. A w niej Adrian zaskoczył chyba wszystkich singlem, który dał mu awans na 6. miejsce światowego rankingu, a ten był równoznaczny z kolejnym nowym rekordem Europy. Mowa o wyniku 3:34:45, czyli poprawie lipcowego wyniku Daniela Wallina o 4 sekundy. Ale cóż, idąc motywem przewodnim, nie trzeba było długo czekać na odpowiedź konkurencji. Mistrzostwa Wielkiej Brytanii obfitowały w naprawdę wiele wspaniałych pojedynków i to praktycznie w każdej konkurencji. Listę tych pojedynków znajdziecie w 122 podsumowaniu tygodnia autorstwa Cypriana Kalbarczyka. Artykuł znajdziecie na speedcubing.pl, link oczywiście w opisie. My wracamy do 5/5 bez patrzenia i odpowiedzi Ezry Hirsi. Droga do tego wyniku nie była jednak usłana różami, bowiem Szwajcar rundę 5 BLD rozpoczął 2 DNF-ami, a Adrian, który również był obecny na tych mistrzostwach, wykręcił singla 3:38:84. Zadecydowało trzecie ułożenie, podczas którego Polakowi do ułożenia całej kostki zabrakło 3 elementów, natomiast Ezra, zatrzymując timer, położył całą kostkę ułożoną. Display pokazał czas 3:30:36, a tym samym po 2 tygodniach Adrian stracił rekord Europy w singlu w konkurencji 5/5 bez patrzenia. Nie opuszczając tematycznie układanie bez patrzenia, przenosimy się do szybszej, bo mniejszej kostki układanej z opaską na oczach. I choć tutaj pojedynku w tym miesiącu nie doświadczyliśmy, to wyniki Charlie'ego Egginsa mogą być preludium do zaciętej rywalizacji o pierwsze miejsce w 3BLD. Od lipca młody Australijczyk zapisał już na swoim koncie 3 rekordy Australii i Oceanii Średniej i 2 w singlach. Na Mistrzostwach Australii Charlie zbliżył się do rekordu Tomiego Cherry'ego w singlu na 11 setnych. W przypadku tego zawodnika możemy mówić o naturalnym talencie, aż strach pomyśleć, jakie wyniki wykręci w przyszłości. Czas pokaże. We wrześniu wskazówki na zegarze Jacoba Chambersa wskazały rekord świata w średniej i rekord Europy w singlu, a ten drugi trwał zaledwie 2 tygodnie, bo już na początku października poprawił swój wynik o 6 setnych. Dziś o rywalizacjach, więc nie może zabraknąć odpowiedzi Caleba Trelforda i nowego rekordu Ameryki Północnej w średniej 3:79. To wciąż zaledwie WR2, ale zarówno Chambers, jak i Trelford w ostatnich miesiącach wykazują się wysoką skutecznością. Także tak jak w przypadku młodego Australijczyka, możemy spodziewać się wiele po tych zawodnikach. W speedcubingu mamy kilka typów zawodników. Mamy takich, którzy świecą w blasku reflektorów w pierwszych rzędach, ale są i tacy, którzy atakują rekordowe wyniki z drugiego rzędu. Do takich zawodników należy Nicolas Nine, który będąc w cieniu takich starych mistrzów jak Juan Pablo Huonki, czy nowych jak Leandro Martin Lopez, progresuje, zbliżając się do upragnionego wyniku. Mowa oczywiście o konkurencji Megaminx, w której Nicolas w październiku ustanowił nowy rekord Ameryki Północnej, przebijając po raz pierwszy barierę 30 sekund średniej. Do rekordu świata brakuje mu teraz zaledwie 36 setnych. Zamykamy światowe rankingi i przenosimy się na nasze domowe podwórko, ale jeszcze zanim polskie zawody, to trochę więcej o samych zawodach, a dokładniej o regulacji, która weszła w życie po 24 października. Ogłoszonej przez Komitet Finansowy WCA aktualizacji przepisów dotyczącej podatków przeczytać można, że WCA Dues, czyli podatek WCA, podniesiony został 3-krotnie. Dotychczas wynosił on 5% wpisowego z zawodów zwróconego do budżetu WCA. Po zmianie wynosi on aż 15%. A co za tym idzie, możemy się spodziewać podniesienia opłat za uczestnictwo w zawodach. Jednak organizatorzy szybko wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli masowo zgłaszać chęć na organizację zawodów i jeszcze przed wejściem w życie podwyższonych podatków. I tak, przy statystycznych 4 zgłoszeniach dziennie, WCAT, Komisja do Spraw Ogłaszania Zawodów, w ostatnim tygodniu października otrzymywała takich zgłoszeń aż 30. Doszło nawet do takiej sytuacji, że zgłoszone zawody rozegrane zostaną dopiero za rok. Ogłoszono je na 432 dni przed ich rozpoczęciem. Tak, chodzi o polskie zawody Brison Sylvester Open, a jako że poznańskie zawody przyzwyczaiły nas do sprintu podczas rejestracji, to spokojnie tym razem mamy więcej czasu, bo uwaga, rejestracja rozpocznie się później niż za rok. W październiku w Polsce rozegranych zostało aż 6 oficjalnych imprez speedcubingowych i 1 nieoficjalna w ramach Sądeckiej Ligi Speedcubingu. Kalendarz zawodów otworzył Piotrek Tokarski w Skierniewicach, a te kończyły ligowe zmagania Cube for Fun. Najwięcej krążków wywalczył Michał Krasowski, bo aż 2 złote, a zwycięzcą ligi okazał się Łukasz Burliga, drugi był Maksymilian Kulas, a podium zamknął Bartłomiej Owczarek. Pierwszy tydzień października zamknęły zawody w Poznaniu.
Poznań Mental Breakdown były pierwszymi polskimi zawodami z 4 rundami konkurencji blindowych. Interesujący jest fakt, że wielu z zawodników pomyślnie przeprowadziło próby ułożenia kostki 5×5 bez patrzenia w pierwszych rundach, dzięki czemu aż 7 osób awansowało dalej. Arek Żynel dołączył do wąskiego grona polskich zawodników, którzy mają na swoim koncie średnią w konkurencji 5×5 bez patrzenia. Jest on 5. osobą w Polsce, która tego dokonała. O 3 medale, każdy innego koloru, po tych zawodach wzbogacił się Karol Piskorek. W weekend 16-15 października równocześnie zawodnicy startowali w Szczecinku oraz Dębicy. Na Lake Cubing Szczecinek zawitało 56 zawodników. Najlepszym w konkurencji 3×3 okazał się Olaf Kuźmiński. Jednym z organizatorów, a zarazem delegatów zawodów był Karol Zakrzewski, który wywiózł ze Szczecinka 3 złote medale i 1 srebrny. W Dębicy błyszczała Magdalena Pabisz. Na zawodach zorganizowanych przez Cube for Fun wygrała 6 z 9 konkurencji. Również w 3×3 okazała się bezkonkurencyjna i wygrała ze średnią 7,61. Czas na trzeci tydzień października i zawody Cubing Rising Stars Olesno, a te, co by nie mówić, okazały się bardzo owocne w znakomite wyniki. Zaczniemy od nowego rekordu kraju średniej w Megamixie. Jan Zych poprawił swój listopadowy wynik i zszedł poniżej 34 sekund. Średnią 33,70 Jan powrócił na 9. miejsce światowego rankingu. We wrześniu mówiliśmy o singlu 4,95 Szymona Musiała w 3×3. Wynik wykręcony podczas Gdańsk Open dawał mu trzeci najlepszy czas w Polsce. W październiku Szymon zepchnięty został na 4. pozycję, bo w Oleśnie Kajetan Opach ustanowił już po raz drugi czas poniżej 5 sekund. Tym razem 4,66. Do drugiego Jakuba Kipy zabrakło zaledwie 700. Mówi się, że konkurencji 3×3 jedną ręką nikt w Polsce nie trenuje. I coś w tym jest, chociaż ten obraz próbuje jak tylko może zmienić Karol Zakrzewski, który w Oleśnie wykręcił NR2 w średniej i w singlu. W pojedynczym ułożeniu Karol popisał się czasem 8,20. Tym samym do rekordu Michała Pleskowicza brakuje już tylko 500, a w średniej 2700. Październik zakończyliśmy w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas Mikołajki Open najlepszy okazał się Olaf Kuźmiński, który tak jak w Szczecinku wygrał konkurencję 3×3. Olaf dopisał do swojego konta medalowego jeszcze 1 srebro i 2 brązowe krążki. To podsumowanie kończymy 2 ciekawostkami, jedną z zagranicy, a drugą z Polski. To zaczynamy światowo, bo od rekordu Guinnessa. Nie, tym razem nie chodzi o żonglowanie, a o największą kolekcję ruchomych układanek. Właścicielem kolekcji jest Florian Kastenmeier, a ta liczy aż 1519 unikalnych kostek i układanek. Polecam wam reportaż, którego bohaterem jest właśnie Florian. Całość znajdziecie na kanale YouTube Księgi Rekordów Guinnessa. Znacie aplikację Quiz House? Pewnie wielu z was nieraz sprawdzało swoją wiedzę z zakresu sagi o Harrym Potterze, czy z przedmiotów szkolnych takich jak biologia czy chemia. Teraz swoją wiedzę możecie sprawdzić z zakresu speedcubingu. Przez wiele dni zespół składający się z 14 osób zgromadził zbiór ponad 800 pytań, które oscylują wokół znanych speedcuberów, metod układania czy wariantów układanek. Zespołem kierował Michał Dryga, a najwięcej pytań przygotował Karol Zakrzewski. W listopadzie przygotuję dla was materiał, w którym sprawdzę swoją wiedzę w aplikacji Quiz House. Już wiem, że prosto nie będzie, bo widząc kilka pytań z zakresu speedcubingu chwytałem się za głowę. Dzięki, że zostaliście do końca, trzymajcie się i cześć!